Władimir Władimirowicz Putin to człowiek nieobliczalny. Польша всегда нам вредила, всегда враждебно настроена, потому что она хотела развиваться, двигалась на восток. На запад все занято. На востоке Россия. Вместе с литовцами, без литовцев, вместе с турками. Так или иначе, они с нами враждовали. Или нам приходилось вступать в мировые конфликты, и армии там Наполеона или еще кого-то двигались через Польшу на нас. Поэтому они просто вот испокон веков нас ненавидят. Хотя в 45-м встречали с улыбкой, с цветами, плакали, восторгались, что мы их освободили. Postać polityczna, która w imię odbudowy Balszej Rosji zrobi wszystko, nie przebierając w środkach. Tak jednym zdaniem można scharakteryzować prezydenta Rosji. Stosując moskiewską retorykę, nie ma rosyjskiego imperializmu bez podległej mu Warszawy. Czyli jak na przestrzeni wieków zwykli mawiać niektórzy Rosjanie, kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Przez takie i podobne określenia funkcjonujące do dziś należy w domyśle rozumieć, że oni wciąż uważają, iż mogą sobie rościć prawa do naszej ojczyzny. Takie hasła dumnie wybrzmiewały zwłaszcza w czasie PRL-u, ale również w okresie carskiej Rosji i wybrzmiewają nadal. I choć dziś wypowiadane przez rosyjskich propagandystów lub polityków mogą nam Polakom wydawać się śmieszne. Hitler powiedział ministrowi spraw zagranicznych, a potem i posłom polskim w Niemczech, powiedział, że on ma pomysł wysłać Żydów do Afryki, do kolonii. O tyle w szerszej perspektywie stwarzają one dla Rzeczpospolitej realne zagrożenie. Wojna na Ukrainie wydaje się tkwić w martwym punkcie. Wojsko ukraińskie nie jest w stanie przebić się przez rosyjską obronę, która ciągle wzmacnia zdobyte tereny, rusyfikując tamtejszą ludność. W kraju naszego sąsiada, ale nie tylko, zaczyna powoli narastać wrogość do Zełenskiego, a jednym z głównych powodów takiego obrotu sprawy są spory w tamtejszej armii oraz coraz częstsze wpadki ukraińskiego prezydenta na arenie międzynarodowej, co dla kremlowskich władz jest prawdziwą wodą na młyn i niemałym powodem do ogólnej satysfakcji. Skąd zatem mamy mieć przekonanie, że w niedalekiej przyszłości, gdy Rosja odbuduje lub wzmocni swój potencjał militarny, nie zdecyduje się wówczas zaatakować Polski? Zachowując przy tym wszystkim zdrowy rozsądek, takiej pewności w tej kwestii nie ma nikt. I co równie niepokojące, analizy jasno wskazują, że taki wariant w perspektywie 10 lat wcale nie jest tak bardzo abstrakcyjny. Pomimo że wielu bacznym obserwatorom europejskiej geopolityki może się wydawać, że to bzdura i bezsensowne szukanie sensacji, to co, jeśli Ukraina przegra, a my stracimy pewien bufor dzielący nas od Rosji? Kto wówczas będzie następny? Dlatego dziś postanowiłem wam pokazać, jak rosyjskie media kreują wizerunek Polski i Polaków. Czy to próba legitymizacji przyszłego konfliktu? Oraz co dokładnie mówi się o Polsce w tamtejszych mediach? Sądzę, że się domyślacie, ale nie uprzedzajmy faktów. I ten temat trzeba skończyć. Polską kwestię skończyć. 4 razy my ich dzieliliśmy, 5. powinien być ostatni. Nim zaczniemy dzisiejszy, momentami wręcz szokujący materiał, ja was również nieco zaskoczę i dziś nie będę dziękował za suby, ani za wasze wsparcie. A dlaczego? Ano widzicie, dlatego, że po prostu powiem dzięki za to, że jesteście, bo bez was, drodzy widzowie i moich najbliższych oraz współpracującego ze mną zespołu, nie byłoby to wszystko możliwe. Niech ci, którzy próbują zatruć mi życie, wiedzą, że karma wraca. A teraz jedziemy z dzisiejszym filmem. Rosja od dłuższego czasu jest znana z prowadzenia tajnych operacji, które śmiało można określić wojną hybrydową, a za jej nadrzędny cel uznać wywieranie wpływu na sytuację w krajach uznawanych przez Kreml za wrogie. Oczywiście w przypadku rozszerzenia się trwającego konfliktu zbrojnego najprawdopodobniej pierwszymi zdobyczami po Ukrainie mogą stać się kraje bałtyckie i Białoruś, ale niestety niewykluczone, że także Polska, uchodząca ponoć za odwiecznego wroga Rosji. Tym bardziej, że od wielu lat społeczeństwo rosyjskie karmione jest antypolską propagandą. Do tego stopnia, że ponad 40% Rosjan uważa za realny scenariusz atak Polski na Białoruś, który, jak podkreślał to Putin, będzie równoznaczny z agresją na Rosję. Co gorsza, według znacznej części z nich, my Polacy jesteśmy narodem rusofobów, nienawidzących Rosjan. Jest w tym pewnie
trochę racji. I choć w ostatnich miesiącach miałem nawet okazję rozmawiać z pewnym Rosjaninem, który stwierdził, że szkoda, iż nasze narody nie są już bratnimi, bo jego ojcu polska mafia pomogła uporać się z tą rosyjską, która go terroryzowała, grożąc mu śmiercią, to jednak 90% innych spotkanych wówczas ludzi pochodzących z kraju Putina, słysząc język polski, najchętniej utopiłoby mnie w łyżce wody lub bardziej kieliszku wódki, który stał akurat przed nimi. Pomijając jednak te subiektywne odczucia, to faktem jest, że od momentu agresji Rosji na Ukrainę Polska zajmuje szczególne miejsce wśród państw najbardziej potępianych przez kremlowską propagandę. Rosjanie nie mają zamiaru wybaczyć nam, że udzielamy wsparcia walczącej o swoją niepodległość Ukrainie. O działaniach Kremla mających na celu szerzenie dezinformacji na temat Polski wielokrotnie informował na platformie społecznościowej zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Nowym zamysłem rosyjskiego reżimu jest kreowanie międzynarodowego obrazu Polski jako kraju awanturniczego, który stanowi zagrożenie nie tylko dla Białorusi, Rosji i co ciekawe Ukrainy, ale nawet dla NATO i Unii Europejskiej. Według nich jesteśmy tymi, którzy dla własnego dobra sprzeniewierzą się wszelkim wartościom. Chciałoby się rzec, i kto do cholery to mówi? Niestety, jednym z jaskrawych dowodów na kreowanie takiego wizerunku Polski i Polaków jest ostatnia publikacja byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa pod tytułem „Jeszcze Polska znowu zginie”. Tak, dobrze słyszeliście, ta zapijaczona marionetka Władimira Władimirowicza nie dość, że znowu wypaliła, zanim jeszcze się nabiła, przepraszam za te kolokwializmy, no ale wiecie, taka gra słów. To na dodatek, ów mądry inaczej, zrobił to nawiązując do naszego hymnu. Cóż, mogę tylko powiedzieć, oj Miedwiediew, powinienem, ale z dobroci serca nie życzę ci, żebyś kiedyś wpadł w ręce polskich nacjonalistów, bo wtedy z pewnością nauczą cię poprawnego brzmienia słów naszego hymnu, że zaśpiewasz falsetem lub tak z włoskiego wydasz z siebie falsetto. Wracając jednak do tej wątpliwej wartości wypocin Dmitrija, to napisał on o nieuniknionym konflikcie pomiędzy Polską i Rosją, który finalnie doprowadzi ponownie do utraty naszej państwowości. Jak wspomniałem w jednym z ostatnich moich materiałów, według słów Miedwiediewa, i tu cytat, Polska stoi dziś na skraju zagłady, a Rosji nie będzie jej żal, bo zasłużyła na taki los całą swoją historią. Przyznacie, że takie słowa pisane lub wypowiadane przez człowieka, który wciąż liczy się w rosyjskiej polityce, brzmią słabo, żeby nie powiedzieć źle. I choć wiem, tak zresztą jak większość z nas, że mówiąc krótko to bogaty przygód na usługach Władimira Putina, ale przyznacie, że jego słowa mogą wciąż zaskakiwać. Niestety okazuje się, że nie tylko on pozwala sobie na podobne wyrażanie swoich emocji. Dlatego, tak jak obiecałem wam we wstępie, przeanalizujemy, co jeszcze w tamtejszych mediach mówi się o naszym kraju i co więcej, przekonacie się, że to właśnie my i nasza ojczyzna jesteśmy przewodnim tematem dla putinowskiej wierchuszki, a co za tym idzie i rosyjskiej medialnej nagonki. Hitler powiedział ministrowi spraw zagranicznych, a potem i posłom polskim w Niemczech, powiedział, że on ma pomysł wysłać Żydów do Afryki, do kolonii. Wyobrażacie sobie? 1938 rok. Wysłać wszystkich Żydów z Europy do Afryki. Na śmierć, na zniszczenie. Na co poseł w Polsce mu odpowiedział, a potem zapisał to w swoim raporcie dla ministra spraw zagranicznych Polski, panu Beku. On pisze, ja mu odpowiedziałem, jeśli on to zrobi, my mu postawimy przepiękny pomnik w Warszawie. Swołocz. Świnia antysemicka. Nic innego nie można powiedzieć. Polska według nich oczywiście jest narodem niewdzięcznym, który nie potrafi zrozumieć, jak wiele uzyskała od swoich zbawicieli z Rosji oraz żelaznemu wujowi, Stalinowi. Armia Czerwona pod koniec wojny trzeba było obejść tą Polskę i przy zdobyciu Berlina umożliwić Hitlerowi polski korytarz. On chciał wtedy uciec do alpejskiej twierdzy. Mu trzeba było umożliwić ucieczkę z resztkami jego armii do Polski, żeby on tam stworzył czwartą Rzeszę ze wszystkimi tymi polskimi obozami koncentracyjnymi. I chcę również przypomnieć, że sowiecki, ogromny obronny wojenny blok nazywał się Układem Warszawskim. Jaki wielki szacunek do Polski. Ona tego nie doceniła, dlatego teraz będzie miała problem. Szczerze,
Nie wiem, czy te wypowiedzi traktować jako śmieszne, czy może wręcz tragiczne, ale co gorsza, trafiając na poddatny grunt, są one jednocześnie cholernie niebezpieczne, ponieważ legitymizują w rosyjskim społeczeństwie pewne przyzwolenie na dehumanizację Polaków i w przyszłości być może zbrojną agresję, jeśli pojawią się ku temu sprzyjające okoliczności. Pamiętajmy, że w podobny sposób Putin i jego moskiewscy współpracownicy przez wiele lat przygotowywali i nastawiali rosyjskie społeczeństwo przeciwko Ukrainie, by ostatecznie doprowadzić do pełnoskalowego ataku. Nie jest więc to działanie nowe, tym bardziej, że można wręcz mnożyć przykłady, kiedy kultura rosyjska wręcz gardziła i wciąż gardzi Polakami i Polską. Tołstoj w Wojnie i Pokoju zaznacza, że ziemie polskie geograficznie przynależą do Europy Wschodniej i w naturalny sposób podległej rosyjskiemu imperium. Granice tegoż imperium są większe niż etniczna Rosja. Pisarz sugeruje to między wierszami swoich dzieł. Tołstoj w istocie nie nazywa naszej odrębności narodowej, traktując nas niczym powietrze. Dla Puszkina natomiast Polacy to dumni Lachowie, zupełnie inni niż wierni Rusowie. Niemniej uważa nas za żałosnych i śmiesznych ludzi, którzy są jedynie prowincją Wielkiej Rosji. Nikołaj Gogol gardzi Lachami, nie oszczędzając nawet martwych. W jednej z jego książek zwłoki polskiej szlachty są bezczeszczone i masakrowane. Ja takie marne wypociny pisałem w podstawówce. Warto podkreślić, że pozycje tych twórców stanowią fundament budujący rosyjską oświatę. Są książkami tak samo ważnymi jak w Polsce Pan Tadeusz, czy inne dzieła wielkich polskich wieszczów narodowych, na przykład Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, czy Jana Kochanowskiego i Żeromskiego. Takie przekonanie w połączeniu z wszechobecną rosyjską propagandą powoduje, że wybuch potencjalnego konfliktu między naszymi państwami byłby w ich mniemaniu wręcz dziejową zemstą za to, że od zawsze byliśmy przeciwwagą dla rosyjskiego imperializmu. I to przez nas upadała lub słabła siła Moskali. Tak było w 1612 roku, kiedy okupowaliśmy Moskwę, tak mogło się stać za Napoleona. To my, naszą niepodległością w 1918 roku przyczyniliśmy się do upadku caratu i to my Solidarnością doprowadziliśmy do upadku ZSRR. Polska elita, polska historia polityczna w ciągu całego swojego istnienia charakteryzowała się patologiczną nienawiścią do Rosji. Zawsze, nawet kilka stuleci przed nastąpieniem komunizmu, przez wiele wieków wcześniej. Tak naprawdę przyczyna tego jest bardzo prosta. Polska elita chciała stworzyć wielkie imperium od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, ale państwo rosyjskie zawsze temu przeszkadzało. Polska zawsze odbierała sam fakt istnienia jakiegoś państwa na wschodzie jako przeszkodę budowaniu wielkiego imperium. I to stało się podstawą totalnej ideologizacji i polityzacji całego polskiego politycznego myślenia. Zawsze tak było. A teraz to my doprowadzamy w porozumieniu i wspólnym działaniem ze Stanami Zjednoczonymi oraz światem zachodnim do poszerzania wpływów Sojuszu Północnoatlantyckiego, przez co NATO stało się według Putina i jego współpracowników zagrożeniem dla rosyjskiego miru. Andrew Michta, amerykański politolog polskiego pochodzenia, a przy okazji również mój wujek, w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro w maju 2023 roku dość dobitnie przekonywał, że Polska, będąc przeciwwagą dla Rosji, ryzykuje naprawdę dużo. Zdaniem Michty, gdyby Rosja zwyciężyła ostatecznie z Ukrainą, wspieraną przez Zachód, odbudowa zajęłaby tamtejszym władzom prawdopodobnie 3 do 5 lat. Najprawdopodobniej doszłoby do wybuchu nowej wojny w całej Europie. Podkreślił również, że Putin przygotowuje się do długiej wojny. Jego zdaniem Zachód powinien był szybciej przejść od wojny na wyniszczenie do wojny mobilnej. Co więcej, jego prognozy, pomimo akcentowanej wytrwałości i ambicji narodu ukraińskiego, wskazują na potencjalną porażkę naszych sąsiadów. Równie istotną opinią jest to, iż obecna wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzebny jest znaczący skok technologiczny. A na to się nie zanosi, co przyznał w opublikowanej rozmowie z brytyjskim tygodnikiem The Economist naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Walerii Załużny. Przez wielu Ukraińców uznawany za bohatera narodowego, a nawet
nawet cieszący się większym szacunkiem społecznym niż sam Zełenski. Przytoczone opinie w dłuższej perspektywie nie wskazują więc raczej na pozytywny rozwój już silnie napiętej sytuacji. Tym bardziej, że gdyby Polsce przyszło graniczyć bezpośrednio z Rosją, to z pewnością nie moglibyśmy liczyć na spokój, tylko na jeszcze większy wyścig zbrojeń niż obecnie. Warto przy tym podkreślić, że aktualnie w procentowych wydatkach PKB na zbrojenia wyprzedziliśmy nawet Stany Zjednoczone, dochodząc do pułapu 4%. Na ten moment Kreml w teorii może mieć obawy przed ewentualnym bezpośrednim starciem z Polską. Jako członkiem NATO, ponieważ zdaje sobie sprawę z rosnącego potencjału militarnego naszego państwa oraz możliwego uruchomienia artykułu 5 w przypadku zbrojnej agresji na jednego z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, co wówczas zostałoby uznane za zbrojną agresję przeciwko wszystkim krajom NATO, a pozostali członkowie są w takiej sytuacji zobligowani do udzielenia nam pomocy. I choć oczywiście taka pomoc również stoi pod pewnym znakiem zapytania, to kwestia uruchomienia artykułu 5 nie jest zasadniczo podnoszona w kremlowskich mediach. W przeciwieństwie do aspektów dotyczących Armii Rzeczpospolitej, które zazwyczaj przedstawia się w taki sposób, gdzie motywem przewodnim nie ma być zabezpieczenie naszej suwerenności i niepodległości, a przygotowywanie polskiego wojska do zbrojnego ataku przeciw Rosji lub jej żelaznemu sojusznikowi, czyli białoruskiemu reżimowi. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście odbiorcami takiej propagandy, a wasze jedyne pojęcie o świecie bierze się z państwowej telewizji na zakutej rosyjskiej wsi gdzieś za Uralem, z której przez całe swoje życie może ruszyliście się do sąsiedniej miejscowości. Absolutnie nie chcę tu obrażać tych ludzi, ale śmiem przypuszczać, żeby nie powiedzieć, że jestem pewien, że niestety gros tamtejszych lokalsów w przypadku konfliktu z Polską byłoby nawet bardziej chętnych do walki niż przeciwko Ukrainie. Oczywiście nie traktujcie tego w kategoriach straszenia, bo ja również dobrze znam popularne u nas powiedzenie. Powiem tak, może nie będzie to jakoś bardzo polityczne, ale to jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz. Ale niestety wystarczy obejrzeć parę materiałów, z których łatwo wyciągnąć wnioski, że spora część z nich naprawdę nas bardzo nienawidzi. I to absolutnie nie jest opinia człowieka siejącego jakieś animozje, czy też będącego rusofobem. Bo na własnej skórze na przestrzeni kilku dekad sam się o tym przekonałem, zresztą w mojej rodzinie nie tylko ja jeden. Powiem więcej, to co u siebie na kanale pokazuje Rosjanin mieszkający w Polsce, niestety dość często nie rozmija się z moimi spostrzeżeniami. Tu należy także podkreślić, że wśród Rosjan, tak jak i w każdym narodzie, są ludzie rozumiejący doskonale, co dzieje się z ich państwem i kim są ich rządzący wywodzący się z KGB, GRU i innych służb. Ale trzeba mieć przy tym również świadomość, że konflikty na linii Rosjanin a Ukrainiec, mimo tragicznych wydarzeń ostatnich 2 lat, wciąż przez wielu z nich traktowane jest jak rodzinna waśń. Ale Polacy to niezmiennie naród chcący unicestwić rosyjską potęgę, którego najlepiej byłoby się pozbyć. Taki stereotyp wydaje się być niestety dla przeciętnego Rosjanina ważniejszy niż toaleta w domu, ba, niż godne życie. Bo przecież dla wielu z nich Polak to tylko ten zły szlachcic, imperialistyczny burżuj i grabieżca, którego trzeba tępić. Podczas gdy Zachód grabił Polskę, Polska grabiła Wschód. Dowodem na to są chociażby dane rosyjskiego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, że w 2023 roku około 24% domów w Rosji nie miało dostępu do kanalizacji. Oznacza to, że najbiedniej około 35 milionów Rosjan mieszka w domach bez kanalizacji i wewnętrznej toalety. To dane oficjalne, a jak jest faktycznie, ciężko dociec, bo takich ludzi może być nawet 60 milionów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż liczy sobie populacja Polski. Cholernie niepokojące jest właśnie to, że oni, postrzegani jako rosyjskie niziny społeczne, są łatwym i poddatnym celem na manipulacje dla rosyjskiej propagandy. Dosłownie kilka dni przed realizacją tego materiału po wypowiedzi Miedwiediewa, Andrzej Sidorow, dziekan Wydziału Polityki Światowej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego na głównym rosyjskim kanale telewizyjnym, powiedział, że Stany Zjednoczone przygotowują Polskę jako front rezerwowy w walce z Rosją. Ekspert powiedział również, że zgadza się z opinią wiceprezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który napisał na swoim Twitterze, że nie widzi sensu w dalszym utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską. Przed laty ci ludzie przeszli szkolenie jako główna linia obrony, a obecnie pełnią rolę rezerwową w kontekście przeciwdziałania Rosji. Warto przypomnieć o czasach starej nowej Europy, gdy ówczesny sekretarz obrony
Wspierał rozwój amerykańskiej przedsiębiorczości i współpracowników badawczych. Później sam został agentem, a jego żona zajęła się finansami, pracując nad tym, aby uczynić Polskę jednym z głównych filarów Unii Europejskiej o wyraźnym kierunku proamerykańskim. Stąd wzięła się koncepcja nowej starej Europy, a Polska, dążąc do wyjścia z koreańskiej dziewiątki, podąża ścieżką, którą pragnie. Myślę, że zarówno Polacy, jak i Amerykanie zaczęli dostrzegać te zmiany w ciągu ostatniego roku. Rosja prowadzi aktualnie proces usuwania miejsc z pamięci związanych z naszym krajem. Ostatnim takim przykładem jest zdemontowany na Syberii w Jakucku pomnik upamiętniający polskich zesłańców. Tą sprawę komentują także niezależne rosyjskie media. Jeden z lokalnych portali cytuje miejscowego badacza historii Rusłana Wasiljewa, którego martwi i wręcz oburza demontaż pomników. Koniec końców zburzono pomnik znanych i szanowanych polskich zesłańców politycznych w Jakucji. Nie pozostał ani jeden kamień. Całość wywieziono w nieznane miejsce, komentował ów człowiek. Do tego nieco ponad miesiąc temu Rosja zamknęła konsulat honorowy Polski w Smoleńsku. To, co robią kremlowskie władze, to powolne wymazywanie Polaków i ich tragedii ze świadomości rosyjskiego społeczeństwa, które w teorii prawdę o mordowaniu przedstawicieli polskiego narodu przez opresyjny system sowiecki poznało po upadku żelaznej kurtyny i dzięki lekkiemu poluzowaniu informacyjnym w latach 1990-2000, czyli niestety do czasu, aż Putin przejął władzę w Rosji. Zakłamywanie historii to podstawa, która daje legitymizację Putinowi i jego świcie do działania w wypracowanych przez siebie stereotypach i metodach przy specjalnie produkowanych w tym celu programach, takie jak na przykład Polska hieną Europy. To dobitnie ukazuje, że nasza ojczyzna stanowi jeden z głównych wektorów rosyjskiej propagandy. Wiele we współczesnej Europie przypomina, jak zachowywały się te kraje w przeddzień II wojny światowej. Chowając się za plecami innych, wypychali państwo nazistowskie na wojnę z sowiecką, wówczas Rosją. Gdy wojna się zaczęła, to po stronie nazistów znalazła się cała kontynentalna Europa i wszystkie jej zasoby, od kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego do całych armii. Tak jak dziś, kluczową rolę grała Polska na czele z marszałkiem Piłsudskim. Polska jako pierwsza podpisała z Hitlerem pakt o nieagresji. Do historii przeszedł on jako pakt Piłsudski-Hitler. Piłsudski marzył o sojuszniczych relacjach z Hitlerem i szybko podążał w tym kierunku. Wszystko po to, by naszczuć Niemcy na sowiecką Rosję. Nie liczyli się z całą Europą. Polska z Niemcami u boku to siła. Będziemy dzielić Rosję. Piłsudski nie dożył do realizacji swojego największego marzenia. Umarł na raka wątroby w 1935 roku. Pogrzeb w Krakowie był iście carski. Wiele o tym powiedziano w filmie dokumentalnym Hiena Europy, jak Churchill zwykł określać Polskę. Antypolskie działania mają też miejsce bezpośrednio w rosyjskich mediach społecznościowych. Tam co rusz można natrafić na takie fake newsy, jak mapa, jaka miała się ponoć pojawić w polskiej telewizji, która prezentowała zachodnią Ukrainę w granicach Polski. Oczywiście na ten moment Rosja, nie używając taktycznej broni nuklearnej i prowadząc wojnę konwencjonalną, jest zbyt słaba, aby mogła skonfrontować się z Polską i NATO. Ale powolne pranie mózgów Rosjanom, wyniszczanie Ukrainy, rozsiewanie nienawistnej propagandy po wszystkich krajach Unii Europejskiej finalnie prowadzi do społecznego przyzwolenia na to, co robi Rosja. A to wydaje się być wybitnie niebezpieczne dla Polski i nas, Polaków. Dziś możemy się śmiać z przytoczonych w tym filmie rosyjskich wypowiedzi, traktując je w kategoriach tamtejszej głupoty i zakłamywania historii. Ale na nasze nieszczęście w pewnym momencie z komedii może ona zmienić się w tragedię. Tak było w przypadku Ukrainy, której państwowość podważano w mediach już od wielu lat. A wraz z szerzeniem mowy nienawiści część Rosjan uwierzyła w przekaz Kremla, jakoby na Ukrainie działały laboratoria tworzące broń chemiczną przeciwko Rosji. Zresztą, bądźmy szczerzy, nie tylko oni w to uwierzyli. Do samego końca analitycy i znawcy tematu w dziedzinie stosunków międzynarodowych czy wojskowości twierdzili, że Putin nie jest szaleńcem i nie wywoła wojny w XXI wieku. A jednak pod nazwą operacji specjalnej doprowadził do tragedii, jakiej Europa nie widziała od czasów II wojny światowej.
Reasumując dzisiejszą analizę, mogę wam niemal zagwarantować, że pod tym filmem będzie pewnie wysyp komentarzy rosyjskich trolli, a oni zrobią niemal wszystko, żebyśmy my w Polsce poczuli się tutaj wyjątkowo bezpiecznie, bo pierwszym krokiem do upadku i przegranej jest rozleniwienie oraz niedocenianie przeciwnika. Rosyjskie służby, co nie jest tajemnicą, od lat prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową. Co więcej, są mniej lub bardziej znane osobowości medialne, włącznie z tymi udzielającymi się na polskim YouTubie, których powiązania biznesowe z rosyjskimi miliarderami były opisywane w naszych rodzimych mediach jeszcze przed wojną za naszą wschodnią granicą. Włącznie z tym, iż ludziom podważającym ich fachowość przesyłano groźby lub wynajmowano co najmniej dziwne firmy zajmujące się usługami trollingu, ale to już inna historia, która może kiedyś ujrzy światło dzienne. Z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję wam, moi mili widzowie, za uwagę i mam nadzieję, że przyjdzie nam kiedyś żyć w czasach, w których człowiek nie będzie człowiekowi największym wrogiem i zagrożeniem. Tej myśli się trzymajmy, a wy trzymajcie się ciepło. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty z